Witam ponownie. Dzisiaj zgodnie z obietnicą zabierzemy się za modyfikację naszego Falcona 210 Pro. Modyfikacja ta będzie w głównej mierze polegała na wymianie tego tutaj przekombinowanego PDB, które jest w środku defaultowo, na bardziej standardowe i dużo mniejsze PDB z becem. To jest akurat firmy GPRC, ale wiem, że DAL i tak naprawdę każda inna firma produkuje również swoje. Oprócz tego pokażę, jak zmodyfikować nasz odbiornik RC, tak żeby mieścił się do środka, nawet jeżeli nie zdecydujemy się na wymianę PDB, a na sam koniec podepniemy obiecane nam OSD. Żeby zrobić cokolwiek, najpierw musimy dostać się do środka i wyciągnąć stare części. Żeby to zrobić, na początek odkręcamy nakrętkę z nadajnika, żeby później było nam łatwiej. Następnie odwracamy nasz quadrocopter i kiedy dostaniecie swój quadrocopter, tutaj będzie przyklejona pianka. Nie wiem, jaki ona ma cel tak naprawdę, ale można ją spokojnie zerwać. Ja już to dawno zrobiłem. No i teraz pokazują nam się śrubki, dokładnie 6 sztuk, które musimy odkręcić. W tym momencie możemy już ściągnąć nasz dolny pokład. Pamiętając, że tutaj z tyłu jest podwójna gąbka, podwójnie klejąca, więc podważamy to delikatnie w miarę, żebyśmy mogli później ją użyć. I wyciągamy ten dół raczej do przodu, ze względu na kamerkę, która jest tutaj podłączona. Odpinamy ją od razu, żeby nam nie przeszkadzała. Po odwróceniu całości, a właściwie lekkim podważeniu, możemy wysunąć nasz nadajnik wideo. Żeby było łatwiej, możemy od razu też wyciągnąć nasz LED strip ze swojej obudowy. Będziemy mieli troszkę więcej możliwości ruchu. I w tym momencie pokazuje nam się nasze PDB, nasze wnętrze naszego quadrocoptera. Odpinamy nadajnik, żeby nam nie przeszkadzał. I mamy nasze FC. Żeby wyciągnąć, odkręcamy kolejne 4 śrubki. I po wypięciu dwóch konektorów mamy już wolny nasz zarówno odbiornik, jak i płytkę kontrolera lotu. Odkładamy ją na razie. Wypadałoby odpalić naszą lutownicę i odlutować te wszystkie kabelki od regulatorów. Co teraz zrobię? Nasze PDB jest już wolne. Przy okazji możemy od razu odlutować przewód zasilania i nasz LED strip. To jest bardzo przekombinowanie zainstalowany. No i w tym momencie już odłączyliśmy nasze stare PDB, dość spore, nawiasem mówiąc, zwłaszcza w porównaniu ze standardowym. Wyszabrowaliśmy z niego również chyba wszystko, co mogliśmy, a może z wyjątkiem tych słupków, które są przykręcane, to zrobimy pewnie później. Ale stajemy przed następnym wyborem. Jeżeli chodzi o nasze SP Racing F3, to jak widzimy, zostało ono delikatnie zmodyfikowane na potrzeby szybszego klepania naszych Falconów. Mamy tutaj złączkę, która idzie do regulatorów. Ma ona 10 przewodów, co w teorii znaczyłoby, że mamy tutaj zasilanie, mamy uziemienie, no i możemy podłączyć do 6 silników. No fajnie, tylko że 2 z tych przewodów w ogóle nie są do niczego podłączone, co zostawia nas znowu z możliwością podłączenia tylko 4 regulatorów, 4 silników. No, do naszego Falcona w zupełności to wystarczy. Natomiast jeżeli będziemy chcieli w przyszłości użyć tej płytki, tego kontrolera do jakiegoś innego, no to będziemy musieli najpierw to usunąć. Ja nie widzę potrzeby w ogóle stosowania tego śmiesznego konektora, który jeszcze przy okazji może się w najmniej spodziewanym momencie wypiąć, więc już teraz usunę ten konwerter, że tak to nazwę, i przylutuję swoje kabelki od swoich regulatorów już bezpośrednio do tych pinów, gdzie one powinny być. W tym momencie możemy spojrzeć na nasz kontroler, już gotowy do ponownego instalowania tych wszystkich naszych urządzeń i od razu widzimy, co gdzie zainstalować. Jak widać, tak naprawdę lutować będziemy musieli jedynie regulatory, a wszystko inne będzie już na naszych wtyczkach. Ewentualnie przylutujemy jeszcze tylko bazerek.
W tym momencie moglibyśmy już podlutować nasze kabelki z regulatorów do wyjścia motor out naszego kontrolera lotu. Natomiast jeżeli postanowiliście zostawić sobie tą wtyczkę, no to musicie sprawdzić multimetrem, które te kabelki są ważne i powinny zostać. Obciąć wtyczkę, wlutować się bezpośrednio w regulator, najlepiej usuwając wcześniej te stare. W moim wypadku również te kable już są dość mocno podniszczone, więc przygotowałem sobie świeże kable, wlutuję je bezpośrednio w nasz kontroler lotu, zainstaluję go na miejscu i później to wszystko przylutuję również już do naszych regulatorów. Żeby to zrobić, musimy oczywiście wyciągnąć nasze regulatory z termokurczy, żeby mieć tutaj dostęp do wszystkiego. Ja zrobię to teraz już poza kamerą, żeby było łatwiej. Jak widać, przygotowałem sobie już przewody i przepuściłem je przez te otworki, które będę potrzebował, czyli 4 przewody sygnałowe, 4 groundy. Oprócz tego nasze FC będziemy musieli jakoś zasilić z naszego PDB z 5 V, więc przeciągnąłem na ostatnim kanale jeden przewód dla 5 V i uziemienie. Tak to mniej więcej powinno wyglądać po podlutowaniu. Parowałem sobie już przewody. Mam teraz troszkę zagwozdkę, jak pokazać Wam tutaj podlutowanie tego wszystkiego do regulatorów. Nasze PDB powinno być w ten sposób, no dokładnie rzecz biorąc w ten sposób, czyli mógłbym podlutować te kabelki od tylnych regulatorów, nie byłoby tego problemu, natomiast później musiałbym to wszystko odwrócić i lutować pod dziwnym kątem do góry nogami. Tak więc, żeby było łatwiej, po prostu odlutuję przewody silnikowe od regulatorów, wyciągnę całość. Tutaj przy okazji wyszła kolejna niespodzianka. To są moje regulatory. No jak widać to samo, tylko że dwie różne wersje. Te mają dość spore pady. Tutaj nie ma problemu żadnego z plutowaniem silników. Natomiast te to są podobne do KIS-ów jakiejś pierwszej wersji, gdzie nie ma tych padów praktycznie. No, mam nadzieję, że niczego nie zewrzemy przy lutowaniu. Ja zdążyłem sobie już przygotować moje PDB poprzez podcynowanie go delikatnie. Kolejna rzecz, którą już zdążyłem też zrobić, to skrócenie po jednym kabelku z każdego, żeby wszystko ładnie można było po skosie przylutować. Jeżeli chodzi o zasilanie kamerki, to sprawa jest prosta. Wcinamy jedną stronę. Te kabelki podlutowujemy do 12 V. Natomiast przypadkiem tak się składa, że ta wtyczka, którą obcięliśmy, pasuje do naszego gniazda VBAT na naszym FC. Jeżeli podłączymy ją do naszego głównego źródła prądowego, czyli znowu do którychś z tych bocznych padów, to będziemy mogli buzerem sygnalizować stan pakietu. I tak samo w OSD, jeżeli poprawnie je skonfigurujemy, to będzie nam się wyświetlał ten stan. No i podpinamy się z zasilaniem naszego kontrolera lotu. Teraz zostało nam już tylko zorientować naszą płytkę i przylutować nasze przewody, które sobie tutaj wyprowadziliśmy, albo w Waszym wypadku te z wtyczki do naszych regulatorów. Ja już sobie to wszystko ładnie ułożyłem, poskracałem przewody. Mogę teraz usunąć te stare kikuty i wpiąć się z moimi. Tak to mniej więcej wygląda na gotowo, już ze wszystkim przylutowanym. Natomiast teraz jest jeszcze ostatnia okazja, żeby w miarę wygodnie przylutować bazer. Pamiętamy jedynie, że jest to stara wersja płytki SP Racing F3, więc te pady zewnętrzne tutaj nie będą działały. Jeżeli podepniemy się tam z bazerem, to będzie on ciągle wył, niezależnie od tego, jaki jest stan baterii i co ustawimy. Natomiast możemy użyć tych dwóch środkowych. Pamiętamy tylko, żeby nasz kabelek czy pin przeszedł na wylot, wyszedł od dołu, żeby to wszystko ładnie było zalane cyną. Ja teraz przystąpię do tego podlutowania, bo już przygotowałem sobie bazer, też na kabelku, żeby wygodniej było go potem ułożyć. Następnie bierzemy naszą ramkę. Ja tutaj akurat użyłem słupków poliamidowych wysokości 5 mm, 6 mm też byłyby dobre. Oczywiście możemy również użyć tych naszych resztek z naszego PDB, no ale ja akurat wolałem to rozwiązanie. Poprawiamy słupki, no i mocujemy nasze FC, pamiętając, żeby je dobrze ustawić, zorientować względem kierunków lotu i tego, gdzie chcemy konektory. Bierzemy kolejne słupki,
tym razem już z gwintem, też 5 mm albo 6 mm. Układamy nasze wszystkie przewody tak, jakbyśmy chcieli, żeby były. Później raczej nie będziemy mieli możliwości. Finalnie powinno to wyglądać mniej więcej w ten sposób. Możemy teraz przystąpić do przylutowania z powrotem naszych silników. W tym momencie należałoby pomyśleć, gdzie chcemy umieścić nasz odbiornik RC. Na pewno, tak jak mówiłem, zmieści się on już w środku, na przykład w tym miejscu. Natomiast nadal wystają tutaj lekko te piny. Myślę, że nie jest to jakieś zbytnio narażone miejsce, jest lepiej, kiedy był on umiejscowiony gdzieś tutaj. Jeżeli ktoś chce, to możemy usunąć te wszystkie piny i lutować się bezpośrednio z kabelkami, po czym podłączyć je do wtyczek. No ale jeżeli ktoś planuje użyć tego odbiornika jeszcze kiedyś w jakimś innym modelu, no to na pewno w takim wypadku polecałbym zostawienie tych pinów. No ja oczywiście je usunę. No i teraz wypadałoby najlepiej może obciąć część tych pinów, pozostałe kikuty wylutować, ewentualnie można je nawet zostawić i przylutować się bezpośrednio do nich. Jak widać, nasz odbiornik od razu zrobił się dużo bardziej kompaktowy. Myślę nawet, że jeżeli usunęlibyśmy te piny wcześniej, to moglibyśmy go spokojnie zmieścić w środku bez wymiany naszego PDB. No akurat i tak chciałem to zrobić, więc mniejsza o to. No ale teraz jeżeli weźmiemy nasze wtyczki, którymi był wcześniej podłączony nasz odbiornik, no to pytanie jest, który pin ma pójść gdzie. Jeżeli spojrzymy na schemat SP Racing F3, to jest akurat wtyczka IO1, to będziemy wiedzieli, że tutaj jest ground, następnie VCC, kanał pierwszy, drugi, piąty i szósty. Tego szóstego kabla wcześniej brakowało, ja go sobie dodałem. No i te dwa ostatnie nas na razie nie interesują, to jest LED strip oraz zasilanie 3,3 V. A patrząc na wtyczkę IO2, będziemy mieli ground oraz VCC, tych pinów tutaj nie ma. Kanał trzeci i czwarty, a następnie 7, 8 oraz dwa wyjścia czujników ADC. Teraz możemy przejść już do podlutowania tego wszystkiego. Ja, jako że może w przyszłości będę chciał zrobić mod na telemetrię, nie będę do zasilania używał kanału pierwszego, tylko na przykład drugi, czy kanałowe wepnę, tak jak mówiłem wcześniej, według tej kolejności z wtyczek. Tak wygląda skończona przeróbka. Jak widać, przy okazji zaplotłem też kable. Trochę pozmieniałem ich kolejność we wtyczkach, a dokładnie rzecz biorąc wziąłem tym razem zasilanie z IO2 zamiast IO1, no bo tak akurat łatwiej mi się zaplotało te warkoczyki. A zobaczymy, jak to będzie wyglądało podpięte do kłada. Później to jeszcze nieco uporządkujemy, ale jak widać elegancko mieści się w środku na tyłach naszego kłada nad nadajnikiem wideo. Nie wiem, czy jest to najlepsze umiejscowienie, no ale poeksperymentujemy najwyżej później. Może uda się go przełożyć gdzieś tu obok. Wygląda na to, że też się zmieści. I teraz przedostatnia sprawa na naszej liście, czyli dodanie OSD do naszego zestawu. Ja, jak widać, wybrałem minima. Mam tu już wlutowane piny do oprogramowania naszego minima po podpięciu do komputera. No i teraz pytanie, jak to podpiąć? Jeżeli weźmiemy nasz nadajnik, to ta wtyczka odpowiada za komunikację z kamerą. Mamy tu wyjście zasilania 5V. Oprócz tego mamy czarną masę oczywiście. Żółty to wideo, a zielony to audio. Jeżeli wetkniemy tą wtyczkę na przelot w jedyny pasujący sposób do naszej kamery, no to będziemy mieli przesyłany obraz z kamery do nadajnika i z nadajnika na ziemię do naszego odbiornika. Wszystko będzie działało. No ale po drodze musimy wpiąć jeszcze naszego minima. Ja już tutaj przygotowałem swój kabelek. Co prawda kolorki tutaj może są troszkę mylne. Czerwony to jest odpowiednik naszego zielonego, czyli audio. Natomiast ten czarny, który tutaj widzimy, który łączy się z czerwonym, to jest oczywiście 5V. Ten będzie masą, a ten tutaj wystający to wideo. No i tutaj wiadomo, żółty to wideo, czarny to masa. Patrząc na naszego minima i na te piny tutaj 4, mamy od góry ground, następnie jest video in, znowu ground i video out. Czyli video in podpinamy kamerkę, video out podpinamy nasz nadajnik, no i masy wiadomo. Blutujemy to po prostu na przelotkę
i potem po podłączeniu kolejnym kabelkiem już do kontrolera powinno wszystko działać. Oczywiście po wcześniejszym zaprogramowaniu. Teraz to może podlutuję. Wyszło chyba nie najgorzej, może z wyjątkiem tego tutaj jednego kabelka, który trzeba będzie później zizolować. Ale pytanie, jak to teraz podłączyć do naszego kontrolera lotu. Jeżeli spojrzymy na te piny, to mamy tutaj DTR od lewej, a następnie TX, RX 5V i 2 razy ground. My nie będziemy używali ani DTR, ani jednego groundu, czyli zostaje nam TX, RX 5V ground. A we wtyczce UART1 naszego SP Racing F3 mamy od lewej RX, TX 5V i ground. RX z naszego kontrolera lotu łączymy z TX-em w MinimoSD, a TX z RX-em, czyli tak naprawdę na przemian. Wystarczy to tylko podlutować, wgrać odpowiedni wsad do naszego minima, podłączyć i wszystko będzie działać. Teraz przystąpię do podlutowania. Tak to wygląda już po kończeniu i zmocowaniu wszystkiego razem. To oczywiście brakuje nam jeszcze podpiętego UART 1 z kontrolera lotu. No ale jak widać, znowu żadna filozofia. Szkoda tylko, że Achina nie zrobiła tego od razu. Ostatnia sprawa, która tak bardzo irytowała mnie w naszym Falconie, to to, że mieliśmy LED strip, ale nie mieliśmy w ogóle możliwości konfiguracji jego. Nie wiem, co to są za LEDy tutaj w środku i jak to wszystko jest podłączone, ale po prostu nie mam możliwości wpięcia się w, tak jak to, że tak powiem, przykazał manual i konfigurowania tego LED stripa. Tak więc niestety częściowo poległem, bo nie udało mi się wykorzystać tego, co tutaj mieliśmy już w środku. Natomiast znalazłem prowizoryczne jak na razie rozwiązanie. Już zamówiłem LED strip, który będzie rzeczywiście na laminacie i też w tych wymiarach, ale prowizorycznie użyłem po prostu pojedynczych LEDów, połączyłem je ze sobą, płytkę zaszlifowałem i użyłem jej jako bazy do tego wszystkiego, no i podpiąłem do naszego złącza IO1. Jeżeli dobrze pamiętamy, to ja akurat odbiornik zasiliłem z złącza IO2, dzięki czemu tutaj zwolnił mi się ground. No i mamy ground, następnie żółty, przedostatni na dole to jest LED strip, no i zasilanie 3,3V. Po podpięciu możemy to już, tak jak mówiłem, konfigurować, wszystko działa. Tak mniej więcej może wyglądać wnętrze waszego quadrocoptera, jeżeli zdecydujecie się na zrobienie tych wszystkich przeróbek z tego filmiku. No i teraz moglibyśmy już założyć dolny pokład, ale jeszcze jest jedna rzecz, która stoi nam na przeszkodzie. Jeżeli spojrzymy, to te środkowe słupki są nieco krótsze. Generalnie nie szkodzi, ponieważ te resztki, które wyleciały nam spod PDB, jeżeli zużyjemy po dwa na stronę, akurat zniwelują tą różnicę. No ale potrzebujemy znowu nowej śrubki, nieco dłuższej, żeby było nam wygodniej. Wykręcamy stare słupki, wsadzamy naszą dłuższą śrubkę, na nią nakładamy dwa pierścionki, nasz słupek i to samo z drugiej strony. I teraz znowu podpinamy naszą kamerkę, układamy nasz LED strip i możemy przykręcić pierwsze śrubki. Tutaj musimy zwrócić uwagę, żeby te zakładki od kamery wskoczyły na swoje miejsce. Tak dla jaj, dla testów ustawiłem, żeby nasz LED strip mrugał na różne kolory. No i to wszystko działa. Bazer też słyszeliście, że jest. Silniki. Jak widać kręcą. Kamera przed chwilą też sprawdziłem, na szczęście działa. No i oczywiście mamy OSD. Jak zwykle dziękuję Wam za poświęcony mi czas i zapraszam do dyskusji w komentarzach. Jeżeli nie widzieliście jeszcze filmu z recenzji, to zapraszam do zapoznania się z nim. A jeżeli chcecie zobaczyć więcej filmów z lotu tym quadrocopterem, to możecie je zobaczyć tutaj. No i jak zawsze zapraszam do subskrypcji.